Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na styczeń. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania noworoczne, ogólne oraz na miłość, też czytania na zimę, tutaj je gdzieś na pewno na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Bliźnięta, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Tutaj jest 4 buław. Stabilizacja, zadowolenie, być może powód do świętowania i wiadomo, Sylwester i te sprawy, chociaż ja Wam powiem, że nie przepadam za Sylwestrem, za świętowaniem tego. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj jest z kolei karta siły i mocy i to jest fantastyczne, dlatego że macie odwagę do tego, aby doprowadzić coś do końca. Na przykład wystarać się o podwyżkę, awans, czy na przykład o dostanie kredytu. Coś na tej zasadzie. Coś, co ma Wam poprawić komfort życia. Ale to zaraz spokojnie. Niech ja rozłożę całość kart. Co odchodzi do przeszłości? A tutaj z kolei królowa buław, która uważam, że jest przepiękna w tej talii i tak samo jak i kapłanka była jednymi z powodów, dlaczego nabyłem tę talię. Ale tu wychodzi na to, że jakaś kobieta odpuszcza i przestaje Wam stawiać bariery, kłopoty sprawiać. To może być ktoś z trygonu ognia, czyli baran, lew lub strzelec. Jak Wy się pokazujecie? A Wy się przedstawiacie jako 9 monet. Przepięknie i uważam, że to świetnie koresponduje właśnie z 4 buław i już Wam to pokazuję, bo i w jednej i w drugiej talii widzę taki spokój, takie zadowolenie i poczucie, że macie tyle, ile Wam potrzeba, umiecie sobie, czy umieliście sobie sami to wszystko ogarnąć, zapracować na to. Tutaj widzę, że naprawdę cieszą Was małe przyjemności i nawet takie, słuchajcie, wieczorami, wieczory z książką, z herbatą, z kawą, z grzanym winem, to wszystko tak celebrujecie i to sprawia, że styczeń jest po prostu przyjemny. Rada dla Was. W radzie jest 2 monet, karta żonglera, który żongluje wyborami i powiem tak, być może ktoś zastanawia się, czy podjąć walkę, czy pracę w nowym miejscu i tu jest powiedziane, że jak najbardziej tak. Starać się o coś, co Wam się należy, starać się o coś, co jest Wam potrzebne, po prostu. Czego nie robić, czego raczej unikać. Tutaj unikać wisielca. I wisielec jak najbardziej związany jest z rutyną. I słuchajcie, tutaj jest powiedziane, żeby umiejętnie balansować pomiędzy tymi właśnie zimowymi wieczorami z książką, a pomiędzy motywacją i siłą woli, trenowaniem tego. A właśnie z przełożenia karta sądu ostatecznego. I powiem tak, jest szansa w tym miesiącu na awans, na podwyżkę lub jakiś bonus. Też tutaj mam wrażenie, że część z Was wstanie chciałem to powiedzieć. Zacznę od tego, że z przełożenia jest karta sądu ostatecznego i ona mi się kojarzy z rezurekcją, ze zmartwychwstaniem. Więc niewątpliwie w tym miesiącu, nawet nie to, że
czujecie przypływ sił życiowych takich, że po prostu nie umiecie usiedzieć w miejscu. Raczej po prostu przychodzi do Was taka fala inspiracji i motywacji do ulepszania różnych rzeczy w swoim życiu. I wydaje mi się, że przede wszystkim chcecie ulepszyć Wasze mieszkania, Wasze domy, to jak Wam się żyje po prostu. No bo wiadomo, że większość wieczorów właśnie zimowych spędzacie w domu na relaksie i celebrowaniu do tego, co już macie. Tutaj w ogólnej energii jest przepiękna i idylliczna czwórka buław. No właśnie w tej talii jest przede wszystkim taka idylliczna i bardzo kojarzy mi się z kochankami. Ale do czego piję? Ta karta jest związana przede wszystkim z komfortem życia, z podpisaniem jakiejś umowy i ze zawarciem paktu. Więc, tak jak wcześniej powiedziałem, świetny miesiąc na właśnie staranie się o awans, o podwyżkę. Również dobry czas na to, aby troszeczkę dać sobie czasu i się podregenerować. Czy jeśli chodzi o jakieś zabiegi, czy słuchajcie o sanatorium. W każdym razie, tak jak wcześniej powiedziałem, dużo sił nabieracie w domowych pieleszach, że tak powiem, i jest Wam miło i komfortowo. Nawet jeśli w pracy czy w szkole dzieje się dużo, to Wy już w domu tutaj umiecie sobie swój świat, powiedzmy, wykreować. A przychodzi do Was karta siły i mocy, która jest związana z odwagą, więc fantastycznie. I tu jest powiedziane, że po pierwsze na pewno trzeba włożyć dużo mocy i zaangażowania, żeby coś osiągnąć, ale ja myślę, że to będzie jak najbardziej warte tego zaangażowania oraz siły. Zwłaszcza jeśli macie starać się o te właśnie podwyżki, o lepsze traktowanie, o alimenty, o zasiłek itd., itd. Mi się też wydaje, że ktoś tutaj nawet nie czeka do wiosny, czy tam powiedzmy do następnego miesiąca czy roku, na przykład z remontami, tylko ktoś sam łapie za pędzel czy wałek, słuchajcie, czy za młot i zaczyna robić remont na przykład na własną rękę. Nawet taki nieduży, słuchajcie. Ktoś sobie chce odmalować, no nie wiem, sypialnię i zmienić zasłony i powiedzmy poduszki, żeby było przytulniej albo po prostu inaczej. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi Królowa Buław. I Królowa Buław to może być kobieta, która Was odwodzi od osiągnięcia pewnego celu. Taka kobieta, która na przykład może jest blisko Was i na przykład w ogóle Was nie motywuje. To może być matka, siostra, koleżanka z pracy. Na zasadzie: a co Ty będziesz się odchudzać? Co Ty będziesz chodzić na siłownię? Daj spokój, nie potrzeba Ci tego. I tu jest powiedziane, że nawet nie to, że ktoś Wam przestaje robić bariery i utrudniać, tylko Wy w ogóle znajdujecie motywację w sobie i nie szukacie jej na zewnątrz, co jest bardzo ważne. Tutaj też widzę, że ktoś wychodzi z założenia, że to ja sobie sam zrobię coś lepiej. Na przykład ten, w cudzysłowie, remont, czy malowanie i tak dalej, i tak dalej. Ciekawy jestem, czy z kimś to rezonuje. Momento. I teraz tak. Zobaczcie, Wy pokazujecie się jako 9 monet. Wspaniała karta. Ona jest związana z samowystarczalnością. Więc z takim poczuciem, że jeśli coś chcę, jeśli czegoś potrzebuję lub pragnę, jestem w stanie to osiągnąć. Na tej zasadzie, że nawet nie chodzi o to, że chcę umieć latać i jutro po prostu skrzydła mi wyrosną, chociaż byłoby fajnie, ale bardziej na tej zasadzie, że powiedzmy, jeśli chcę zrzucić dodatkowe kilogramy, no to nie ma problemu, umiem znaleźć w sobie motywację, jeśli naprawdę tego potrzebuję. Ale też z drugiej strony, paradoksalnie, pokazujecie się jako osoby, którym niczego w tym miesiącu nie brakuje. To też dlatego, że umiecie docenić to, co macie i to, ile sobie zawdzięczacie. Ja myślę, że to będzie miły, komfortowy miesiąc, szczerze mówiąc. No i niech tak będzie. Ale w razie, zobaczcie, jest 2 monet. Karta związana z żonglowaniem, z wybieraniem, z balansowaniem. I tutaj właśnie, słuchajcie, trzeba balansować bardzo. Dlatego, że jest bardzo cienka granica
pomiędzy odpoczynkiem a lenistwem, pomiędzy robieniem czegoś dla siebie, a pomiędzy wykręcaniem się, powiedzmy, od obowiązków i przekładaniem ich na później. I tu jest dosłownie powiedziane, że no jasne, tyle ile pracujecie, tyle trzeba odpocząć, ale też, żeby ten odpoczynek czasami też był trochę kreatywny, żeby coś się działo, żeby nie było poczucia, że cały styczeń tutaj powiedzmy stracony na odpoczynku na kanapie wieczorami, a powiedzmy no na fitness jakoś zabrakło czasu albo zapomniało się o tym. I właśnie czego nie robić, czego unikać, to jest karta wisielca i wisielec, który wisi do góry nogami. Unikać lenistwa, unikać osób, które Was nie motywują, tylko ściągają w dół. I tutaj też jest powiedziane, że jeśli na przykład chcecie systematyczność do swojego życia wprowadzić, to może trzeba się z kimś umówić na przykład, że no słuchaj, może nie wiem, z siostrą, czy z koleżanką, czy z kolegą będziecie razem chodzić na siłownię, na spacery, czytać książki, pożyczać sobie i się ścigać, kto szybciej przeczyta, na tej zasadzie. Robić sobie takie zawody momentami, żeby nie było też za nudno. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca i wejścia w nowy rok. A propos czytań rocznych, są już one na moim kanale, tutaj je gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.